Zamość jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa lubelskiego. Za sprawą unikalnego zespołu architektonicznego Starego Miasta bywa nazywany perłą renesansu, miastem arkad lub Padwą Północy. Jan Zamojski zlecił zaprojektowanie idealnego miasta twierdzy architektowi Bernardo Morando. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto, stanowiące przykład renesansowej zabudowy miejskiej, zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Zapraszamy na spacer do najciekawszych naszych zdaniem atrakcji Zamościa, które można zobaczyć w jeden dzień. Koncepcję miasta idealnego opracowali włoscy architekci doby renesansu, ale to w Zamościu udało się ją najlepiej zrealizować. Miasto idealne miało być funkcjonalne, bezpieczne, przyjazne mieszkańcom i piękne. I taki był Zamość. Miasto otaczają typowo renesansowe fortyfikacje bastionowe. Większość zabudowy stanowią renesansowe kamienice, a katedra należy do najwybitniejszych osiągnięć doby późnego renesansu. Nad rynkiem dominuje majestatyczna bryła ratusza. Obecny kształt z 52-metrową wieżą i dwuskrzydłowymi schodami nadała mu przebudowa przeprowadzona w drugiej połowie XVIII wieku. Jakkolwiek wydaje się być ideałem symetrii, to lewa część fasady budowli jest o 130 cm szersza od prawej. W sezonie letnim w południe z balkonu wieży ratuszowej trębacz gra hejnał, ale tylko w 3 strony świata. Według tradycji założyciel miasta Jan Zamojski nie lubił Krakowa i trąbić w jego kierunku zakazał. Rynek jest sercem miasta i zarazem jednym z najwspanialszych XVI-wiecznych placów w Europie. Ma powierzchnię kwadratu o boku 100 metrów. Na środku krzyżują się 2 główne osie miasta. Reprezentacyjna łącząca Pałac Zamojskich z Bastionem VII i handlowa łącząca rynki Wodny, Wielki i Solny. Otaczają go podcieniowe kamieniczki. Dawniej zamieszkiwali je zamożni kupcy, profesorowie akademii, dworzanie. Pierwotnie wszystkie kamienice na rynku posiadały attyki, ozdobne murki osłaniające dachy. Dziś można je zobaczyć na ratuszu i sąsiadujących z nim kamienicach ormiańskich. W podcieniach warto zwrócić uwagę na bogato zdobione portale i sztukaterię na sklepieniach. Na rynku wielkim odbywają się najważniejsze wydarzenia w życiu miasta, a w sezonie turystycznym również pokazy musztry. Zamojska katedra jest jedną z najwspanialszych polskich świątyń. Była wotum dziękczynnym hetmana za jego liczne zwycięstwa i wiodącym ośrodkiem życia religijnego ordynacji zamojskiej. Odgrywała w państwie zamojskim taką samą rolę, co katedra wawelska w Rzeczypospolitej. Budowa kolegiaty trwała od 1587 do 1598 roku, ale dopiero w 1630 zakończono pracę przy jej dekoracji. Katedra jest kościołem bazylikowym, trzynawowym. Wysoką nawę główną zdobią wspaniałe rzeźbione belkowania. Barokowy ołtarz główny pochodzi z lat 1783-85. Umieszczony w nim obraz przedstawia patrona katedry, świętego Tomasza Apostoła. Stojące na ołtarzu rokokowe srebrne tabernakulum, jedno z najwspanialszych na ziemiach polskich, jest dziełem złotników wrocławskich. Sceny z życia i męczeńską śmierć patrona świątyni przedstawiają 4 ogromne płótna z XVII wieku, umieszczone na bocznych ścianach prezbiterium. Metalowe drzwi w posadzce z napisem Fundatorom wdzięczna pamięć prowadzą do krypt ordynackich. Pochowani są w nich wszyscy ordynaci oraz członkowie ich rodzin. Nad bogato rzeźbionym chórem umieszczono 25-głosowe organy. Ufundował je ordynat Maurycy Zamojski. Barokowa dzwonnica katedralna powstała w latach 1760-1775. Wysoka na 47 metrów, tylko o 5 metrów ustępuje wieży ratusza. Latem, kiedy jest udostępniona do zwiedzania, można obejrzeć z niej panoramę miasta i okolic
oraz 3 dzwony. Na terenie Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał znajdują się 3 obiekty: prochownia i arsenał, budynki historyczne oraz nowy budynek ukryty w zrekonstruowanym wale fortecznym, pawilon pod kurtyną. Pierwszy budynek arsenału powstał w latach 1582-1583 według projektu Bernarda Morenda. Dla Jana Zamoyskiego arsenał był nie tylko składem broni niezbędnej do obrony twierdzy, ale również miejscem ekspozycji stworzonej przez niego kolekcji broni. Kilkadziesiąt lat później, w XVII wieku, arsenał przeniesiono w obecne miejsce, w pobliżu bastionu III i bramy Strzebrzeskiej. W pierwszej połowie XIX wieku podczas modernizacji twierdzy nastąpiła znacząca przebudowa gmachu arsenału. Kasacja twierdzy Zamość w 1866 roku zakończyła historię budynku jako magazynu uzbrojenia. Zwiedzanie muzeum zaczynamy od prochowni. W budynku znajduje się kasa biletowa oraz prezentowany jest seans multimedialny Historia twierdzy i miasta Zamość. W budynku nowego arsenału znajduje się ekspozycja podzielona na 2 części. Na parterze możemy zobaczyć stałą wystawę Arsenał Zamojski od XVI do XIX wieku. Prezentowana jest tutaj broń biała, palna, czarnoprochowa oraz umundurowanie i wyposażenie z tego okresu. Na piętrze znajdują się wystawy czasowe. W pawilonie pod kurtyną znajduje się stała ekspozycja Zamojszczyzna na tle działań militarnych i rozwój techniki wojskowej w XX wieku. Pierwsza część wystawy przedstawia Zamojszczyznę na tle działań militarnych. Prezentowana jest broń, wyposażenie i umundurowanie z tego okresu. W drugiej części budynku możemy zobaczyć ciężkie uzbrojenie wojskowe oraz historię rozwoju techniki wojskowej. Pod kurtyną możemy zobaczyć także fragmenty oryginalnych umocnień twierdzy Zamość oraz detale zdobnicze Starego Zamościa. Powstałe w 1926 roku Muzeum Zamojskie mieści się w zespole kamienic mieszczańskich wzniesionych w XVII wieku w północnej części Rynku Wielkiego. Ich właścicielami byli Ormianie, którzy osiedlali się w Zamościu od 1585 roku na mocy przywileju wydanego przez Jana Zamojskiego. W muzealnych wnętrzach gromadzone są pamiątki związane z historią, tradycjami i obyczajami perły polskiego renesansu. Do największych atrakcji wystawy Zamość, Zamojscy i Ordynacja Zamojska należy makieta XVII-wiecznego Zamościa. Ponadto składają się na nią obrazy, w tym spora kolekcja portretów ordynatów, meble i broń z różnych epok. Obejrzeć możemy również eksponaty ukazujące pradzieje Zamojszczyzny, stroje ludowe, narzędzia rolnicze i sztukę ludową z przestrzeni wieku. Oprócz stałej ekspozycji muzeum organizuje również interesujące wystawy czasowe. Dodatkowym atutem Muzeum Zamojskiego są zabytkowe wnętrza z zachowanymi elementami starej kamieniarki, freskami i drewnianymi stropami. Nadszaniec jest monumentalną, dwukondygnacyjną budowlą z czerwonej cegły. Zamiast dachu przykrywa go nasyp ziemny. W czasie pokoju nadszaniec był koszarami, a podczas oblężenia zmieniał się w potężną działobitnię ze strzelnicami. Z tarasu widokowego rozciąga się przepiękna panorama na Stare Miasto. Trasa turystyczna prowadzi Potelną, a następnie galerią strzelecką w Kurtynie. Pierwotne cele galerii posiadały sklepienia kolebkowe, które w większości przypadków podczas rekonstrukcji w latach 80. XX wieku
zastąpiono żelbetowymi płytami. W murze tym są strzelnice, z których prowadzono ogień artyleryjski. Trasa prowadzi dalej galerią do kazamaty południowej. To największe podziemne pomieszczenie, jakie istniało w zamojskiej twierdzy. Ma około 300 m2 powierzchni, 2 strzelnice, 2 kominki i 3 otwory wentylacyjne. W ostatnich latach w kazamacie odbywało się wiele imprez kulturalnych, spektakli teatralnych i koncertów. Rotunda to budowla forteczna na planie koła, wzniesiona w latach 1825-1831. Wybudowano ją na wyspie otoczonej przez bagna i rozlewiska, położonej 500 metrów od murów twierdzy. Wokół dziedzińca było 20 cel ze strzelnicami. Łączność z miastem zapewniała droga, zabezpieczona wałami i fosą. W czasie II wojny światowej Niemcy zamienili rotundę w miejsce masowych mordów. Od listopada 1942 roku egzekucje przybrały charakter masowy w związku z akcją wysiedleńczą prowadzoną na Zamojszczyźnie. Początkowo zamordowanych grzebano wokół rotundy. Pod koniec wojny, by zatrzeć ślady ludobójstwa, wykopano pogrzebane wcześniej zwłoki i palono na stosie na środku dziedzińca. Szacuje się, że w rotundzie zostało zamordowanych 8 000 osób. Na dziedziniec prowadzi brama z oryginalnymi drewnianymi drzwiami z niemieckim napisem. Na środku dziedzińca znajduje się płyta upamiętniająca spalenie zwłok pomordowanych. Zamość jest miastem wyjątkowo przyjaznym turystom. Najciekawsze zabytki zlokalizowane są w obrębie murów twierdzy, dzięki czemu wszędzie jest blisko. Miasto posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową, dostosowaną do oczekiwań różnych turystów. Oferuje moc atrakcji. Oprócz zabytków Starego Miasta jest tu interesujące zoo, piękny park, nowoczesne kino, galerie, liczne restauracje i kafejki w staromiejskich piwnicach, a latem w ogródkach. Zamość jest też doskonałą bazą wypadową na Roztocze, piękną zieloną krainę. Jest to jedno z najciekawszych miejsc na weekendowy wypad dla całej rodziny.